tomato wife dead. Witajcie kochani, dzisiaj 8 czerwca i rozpoczynamy próbę kolejnej trasy dla Rac. Tym razem nazwałem ją Find the Czersk Castle Rally, a to dlatego, że jedziemy do Warki. Na wysokości Warki odbijamy z powrotem do góry w stronę Góry Kalwarii, ale będziemy przejeżdżać bezpośrednio pod zamkiem w Czersku. Także taki będziemy mieć punkt widokowy. Trasa dzisiejsza, tak jak zresztą zwykle, namalowałem ją sobie palcem na mapie, natomiast nigdy jeszcze tędy nie jechałem. Także zobaczymy, co nas będzie czekało. Ostatni tydzień był dosyć mokry, zresztą co widzicie tutaj wszędzie. Także zamiast suchych piachów myślę, że możemy oczekiwać troszkę więcej jakiś bagienek, natomiast zawsze jest to jakieś nowe wyzwanie. No może nie nowe, ale wiecie, trasa zawsze nabywa nowego smaczku w nowych warunkach pogodowych. Także zasuwamy. Trawka jest jeszcze mokra po nocy, widzę, dlatego tu w zakrętach jeszcze ostrożnie z gazem operuję. Też dopiero co wjechałem na tego ofa, jeszcze nogi sztywne. A widzicie, może trzeba było porobić pajacyki dla rozgrzewki. Ale dobra, rozgrzejemy się tutaj wszyscy razem. I co? Zasuwamy. Tutaj ta droga, widzę, taka dosyć jest dzika, ale żebyśmy tu na nikogo nie wpadli. Gdzie my teraz? Tu w lewo. Trochę jest zarośnięta ta droga, ale nie. Damy radę. O, już tyłek zatańczył. Już mi odjechał w bok. Dobra. Wyruszyłem dzisiaj wcześnie rano. Mamy godzinkę koło 9. Względy rodzinne i te sprawy. Tego jeszcze w miarę pusto, natomiast ciekawe, czy w godzinach późniejszych tutaj nie spacerują jacyś ludzie z pieskami, to też trzeba mieć na uwadze. Nie wspomniałem wam, że dzisiejsza trasa to 112 km, także znowu powyżej setki. Już historycznie wiem, że takie trasy mniej więcej mnie, tak jadąc dla was pod filmik, zajmują około 4 godzinek, ale tak jadąc bez stopów na jakieś nagrania, myślę, że spokojnie do 3 godzin powinniście się zmieścić. No chyba, że jesteście, wiecie, mistrzami kierownicy, wtedy 2 godziny, ale no to już wtedy pędzicie ostro. Sezon w pełni. Mam nadzieję, że jakieś fajne przygody na szlakach już mieliście. Parę moich przygód na pewno obejrzeliście na kanale. Ciekawe, jakie przygody czekają nas dzisiaj. O, tutaj mamy jakieś drzewka wykoszone. O, tutaj powolutku. Dobra. I zasuwamy. Mamy koło 19 stopni, ale dzisiaj po południu też znowu zapowiadają burze, deszcze, więc korzystamy z tego okienka, żeby
by się przyjechać. No widzicie, ja myślałem, że 9 godzina nikt nie będzie chodził, a to już proszę, na takim krótkim odcinku ludzie sobie spacerują od rana. Też chcą zdążyć przed deszczem. Jak na razie trasa bardzo przyjemna, niewymagająca. Jedziemy sobie gruntowymi drogami. No ale to dopiero 4. kilometr. Widzicie, w okolicy zrobiłem już tutaj 2 trasy dla radców, każda po 100 km. Dzisiaj mamy kolejną trasę w tej okolicy, również 100 km. I wszystkie trasy, zobaczcie, idą po nowemu. Także tych gruntowych dróg nieodkrytych naprawdę jest co niemiara. Wystarczy chwilę spędzić nad mapą i każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj ważna uwaga, że na początku właśnie teraz jak był znak, jedziemy przez obszar Natura 2000 i Chojnowski Park Krajobrazowy, także wiecie panowie i panie oczywiście, z umiarem, nie lećcie bokami. A już zaraz wyjedziemy na otwarte przestrzenie poza tym obszarem. Także tam będziecie mogli dać wpalnik przysłowiowy. No tak się rozpędzam, zapomniałem, że jest wilgotny asfalt, a oponki moje Motozy Adventure, one na mokrym lubią się poślizgnąć, więc żeby się nie zapominać z asfaltowych przyzwyczajeń starszych motocyklów innego typu, motocykli, nie motocyklów. Kurde, kolego, co to za gramatyczne błędy z samego rana. Widać, że jeszcze chyba kawka by jedna się przydała. Jakie fajne ścieżki. Tu poniechał na rowerku, to myślę, że nie mamy się co spodziewać jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. No ale ładna droga, zobaczcie. No jest piaseczek. Tutaj za bardzo nie tańczymy, bo jest mokry, ale jak będzie sucho, może być troszkę inaczej. Także z takich newsów ostatnio, jak oglądaliście tetowe wyprawy, jechałem sobie próbnie, kupiłem soczewki, natomiast mój kask ADV jest z szybką, nie z goglami. I to, co dostrzegłem, o czym wcześniej w sumie nie pomyślałem, to to, że bardzo szybko w jeździe zaczęły mi się wysuszać oczy. I mówię, kurde, no z jednej strony fajnie, bo już nic nie pije mnie w głowę, jest wygodnie. Ale z drugiej strony niestety ten kurz, sporadyczny co prawda, ale kurz i no głównie ten, nawet nie tyle wiatr, ale wiecie, no powietrze jadąc na motocyklu jakieś stawia nam opór, no i ten problem wysuszających oczu niestety stał się uciążliwy. Pojawił się dyskomfort, dlatego teraz, dzisiaj jedziemy z goglami, zobaczcie, o widzicie, jaka kurde stylowa, niebieskie gogle pod niebieską tenerkę i no póki
póki co jest fajnie, przyjemnie. Naprawdę dziwię się, że jest aż tak przewiewnie w kasku, bo nie jest cały taki zabudowany, nawet ma jakąś tam osłonkę na nos. Kasku tak naprawdę nie musiałem nic zmieniać, ten wizjer mam po prostu tylko otwarty. I powiem wam, że no jest fajnie, ale to dopiero, wiecie, jadę sobie z pół godzinki, także ewentualne jakieś dyskomforty się zaczną pojawiać dopiero. No i kurde, znowu teren prywatny, ja pierdziu. No nie fajnie. Nie fajnie. A dokąd ta droga miała prowadzić? Tam mieliśmy... No dobra, to tu po prostu sobie ominiemy ten kawałek cały. Zrobimy nawrotkę do... A, muszę w ogóle tego nagrywać GPX-a, żebym później wiedział, gdzie ja jechałem. Także tu sobie zawrócimy, żeby nikomu tutaj nie robić szkód. No jadę, spokojnie. Spokojnie, nie szkodzi, nie stresuj się. Wszystko dobrze. Miłego dnia. Już się nam gościu zestresował. Widzicie, dlatego właśnie omijamy, żeby tacy dżentelmeni, co nie mają co robić, tylko siedzą i bawią się w osiedlowy monitoring, żebyście później nie musieli mieć z nimi konfrontacji, to ja sobie wtedy to zweryfikuję. No trudno, widzicie, takie są uroki właśnie jechania trasy po raz pierwszy. Także ten kawałek niestety będziemy musieli wykluczyć. No te ścieżki, widzicie, w prawo są te takie różne małe dróżki, ale no to wszystko jest ślepe na mapie, z tego wynika. Więc po prostu walniemy asfaltem. No i tak. Tu w prawo. Może tu w prawo by się udało? A, też teren prywatny. Ale tu wszyscy ludzie mają coś na punkcie prywatności. Naprawdę, przecież tyle kilometrów już razem przejeździliśmy wszędzie. A tutaj, kurde, co chwila teren prywatny, ale mają jakieś... Nie wiemy co. No wiadomo, teren prywatny trzeba uszanować, ale no żeby aż tyle na każdym kroku. No ale nic, dają mi więcej pracy domowej po prostu, żeby później tą trasę znowu na mapie prześlęczyć i wymyślić jakąś alternatywę dla was. Moi kochani widzowie. Ptaszek, uciekaj. Dobra, dzięki. Kurna, no nie żartujcie, że tu też jest brama? A nie, jedziemy sobie wzdłużniej. Dobra. Powolutku. O. Co tu mamy? Drzewo przewrócone. Damy radę je pokonać? Kurde, chyba średnio. Chyba średnio na jeża je damy pokonać. No nie będziemy męczakami, nie? Dzień dobry. Jeszcze mamy publikę, nie wiem, czy to nam się uda załatwić. Dobra, jesteśmy. Udało się. Nie chciałem przeskakiwać tego drzewa, bo kurna, jeszcze się nie czuję na tyle komfortowo. O matko, jakieś dzikie psy. No nie fajnie. A tu idzie pani z tymi pioskami. Dzień dobry. Dobra. O kurna, aż mi się ciepło zrobiło. Tak z daleka wyglądał jak młode wilki, mówię, o kurna. Ach, dobra.
Łapiemy wdech. A co tu za mostek? Co tu się stało? Kurna, dzisiaj same takie przeszkody do dupy. Żebyśmy tutaj nie dziabnęli osłoną. Przejdziemy to. Szkuźwa, no. Same takie, widzicie, dzisiaj jakieś urozmaicenia. O, boziu. Jak to wygląda tu? Wąsko, a tu? Już lepiej tu, żeby się tylko nie wpieprzyć tam na dół. Ale na wysokość przejdziemy. No dobra. Let's give it a try. Troszkę zrobimy. Tak fajnie pod skosem by było podjechać, to jakaś butelka. Dobra, mam pomysł, przejedziemy tędy. Dobra, i teraz tu balansujemy ciałem. O, coś mi przygniotło nogę. O, widzicie? Jaki betonek niespodziewany. Jeden z drugim. Auć. Niefajne to było. Auć. Trzeba było walić na wprost z tymi cholernymi objazdami. Ale beton. Patrzcie. No. O, ja walnąłem w tego. Tak, to tu trzeba będzie na wprost po tych. No to tu teren bardziej taki wymagający. Chyba że jakiś objazd byśmy znaleźli, w co wątpię. Ale się pizgnąłem w nogę. Auć. A tutaj gmole to się przyzwyczaiły do tego. Dobra, zrobimy sobie fotkę. O, to dobry moment, żeby zaprezentować wam nowe lusterka w stylu off-road. W takie sobie zainwestowałem. Ale mnie tam zrobiło z zaskoczenia, no. Buty całe na szczęście. No tak to byśmy na ludzie sobie tym boczkiem przejechali, ale nie zauważyłem w krzakach tych pieprzonych betonów, no. No jest znowu droga prywatna, no kuźwa. Ile może być tych dróg prywatnych? Ludzie. Dobra, poszukamy drogi nieprywatnej, no bo ile można. No tego się nie spodziewałem, kochani, bo to jest dzisiaj dla mnie trochę upierdliwe. Finalna trasa będzie miała to za sobą, ale kurna, no co chwilę jest jakaś droga prywatna, ile można. No nic, tutaj chyba nie ma drogi prywatnej. A gdzie jest droga w ogóle? Tu jest. Ledwo widoczna jest ta droga, ale jest. Patrzcie, jakie ptaki duże. Ale wielkie, to czaple chyba. Słuchajcie, większe od bocianów. To co, chłopaki, podbijamy zasięgi politykom? Cieszycie się, że który prezydent wygrał?
Nie, żartuję, nie robimy takiego binga. Jak to się mówi? Wielkanocne czy tam wigilijne bingo. I ktoś rzuca tekst o polityce, niezależnie w którą stronę, i od razu jest wrzawa. Nie zrobię wam tego. Dobra. Teraz co, walimy w prawissimo. Powiem wam też, że jeżdżąc tak w offroadzie, z nawigacją taką, jakiej ja używam, czyli no, po prostu na telefonie, to bardzo, bardzo istotne są rękawiczki dotykowe. Ja niestety mam, większość moich rękawiczek niedotykowych i no po prostu doprowadzała mnie do wszystkiej pracy, jak nawigacja gubiła drogę, albo musiałem coś sprawdzić i po prostu było zatrzymywanie się, ściąganie rękawiczki, zakładanie. No wiecie, sami rozumiecie. I szukałem różnych rozwiązań takich, jak sobie poradzić z tym problemem. No i kupiłem jakieś takie, wiecie, naklejki, niby na palce, no ale nakleiłem na rękawiczki, nie działało. Kupiłem takie dla graczy, takie no, kapturki, śmiesznie to wygląda, no, takie kapturki na palec. No i też oczywiście nie działało, nie? Mówię, nie, no to idzie się załamać. Znalazłem na eBayu jakiś płyn, że się psika rękawiczkę i łapie dotyk, ale pomijając fakt, że ten płyn kosztował 100 zł, co pół roku trzeba go aplikować i nie ma go tam jakoś specjalnie dużo, to jeszcze i tak się nie da go kupić, bo na nasz region, na Polskę jest niedostępny do kupienia, a jest tylko na eBayu. Więc mówię, no już ciul, no najwyżej będę, nie wiem, przeszywał sobie te wkładki dotykowe, skądś. Ale kochani, znalazłem na naszym polskim portalu nić. Ona też jest droga, bo za szpulkę kosztuje 50 zł. No wiecie, szpulka nitki za 50 zł, nie? Crazy, ale taka szpulka wam starczy na dożywocie i wszystkie rękawiczki wystarczy, że sobie przeszyjecie tutaj na palcu tą nitką i nagle łapiecie dotyk. Cały sekret. Ja w ogóle muszę o tym nagrać odcinek, bo to jest, problem wielu z nas, coś czuję z tymi rękawiczkami, że w naszym ciele, nasze ciało przewodzi prąd o jakimś tam minimalnie niskim napięciu, natomiast przewodzi. I ten materiał tutaj, żeby to działało, to on musi być również przewodzący to napięcie. Większość tych rękawiczek, które ja mam, no niestety nie przewoziły tego napięcia, dlatego ekran nie działał. Dlatego te wszystkie cuda, które działają założone prosto na palec, dla graczy, te naklejki, te kapturki takie, to działa bezpośrednio na palcu, ale przez rękawiczkę motocyklową już nie działało. No i zrobiłem sobie tak próbnie, poprosiłem żonę, żeby mnie profesjonalnie nauczyła szyć i powiem wam, że to działa. I te rękawiczki, które mi nigdy nie działały, nagle zaczęły działać. Także fajowsko. Tu się robi nam trochę zarośnięte, ale dojedziemy. Czy nie dojedziemy? Tam się robi już coraz bardziej zarośnięte, O, nie wiem, czy sobie nie darujemy tego. Co myślicie? Daleko my musimy tędy jechać? Trochę musimy, no to tylko niby są krzaki, ale są zajebiste. A co w tych krzakach jest, nie wiadomo. To co, próbujemy czy nie? Tu i tak nie mam jak zawrócić. Tam jest jakieś pulko. Dobra. Raz kozie śmierć.